Nazywam się Arkady Pawłownik. Dalekie wyprawy samochodami są moją wielką pasją. Tym razem jako pierwszy człowiek na świecie próbuję przejechać przez Afrykę autem elektrycznym. Jestem w Beninie. Wyruszam z Porto Novo, konstytucyjnej stolicy kraju, docieram do Kotonu, nieformalnej stolicy i dalej przecinając kraj wszerz, kieruję się do miasta Grand Popo pod granicą z Togo. Każde światła to jest wielki jeden bazar. To jest papier toaletowy, przekąski, piłeczki, książki widzę, Biblia oczywiście. Do Grand Popo jadę na zaproszenie Basi Kwiatek z Fundacji Edu Afryka, gdzie mam spotkać się z lokalnymi dzieciakami. Dzieciakom pokazujemy pierwszy elektryczny samochód w okolicy. Słuchajcie, samochód w ogóle nie wydaje żadnych dźwięków. Il ne fait pas bruit, du tout pas. Il va travailler, son moteur va travailler, vous allez rien entendre. Jest bardzo, bardzo cichy. Il est très très silencieux. Uwaga, zaraz włączę silnik. Il démarre. Silnik jest włączony, samochód działa. Il a déjà démarré. Proszę, do czego doprowadził mój elektryczny samochód? Same nowe projekty elektryków powstają tutaj. Piękne. Trójkołowe, kolorowe, kształty, bryły. Niesamowite. La Pologne, c'est ça? Ruszam w długą drogę na północ kraju w kierunku granicy z Burkiną Faso. Pyszne ananaski tam ma pani. Mam ochotę skosztować. Uwielbiam afrykańskie ananaski. Prosto z drzewa, tak smakują, tak niesamowicie soczyste i słodkie. Oto i one. Pewnie pachną. Po wielu kilometrach drogi przez środkowoafrykańskie tropikalne lasy, w Beninie ponownie wita mnie gorący burz. Merci. Yeah, it's good. Perfect. Tymczasem przyjechałem Benin wszerz już drugi raz. I jeszcze jutro będę jechał trzeci raz wszerz Beninu. I to tak jadąc wzdłuż Beninu, jeżeli ktoś się w tym może połapać. Dzisiaj przede mną dużo wyzwań.
Do przejechania mam około 270 km do miasta Tangiet, gdzie ma znajdować się kolejne zaplanowane gniazdko elektryczne. Straszne progi tu mają. Ciągle ocieram, kurde, progiem. A ten jakiś był łagodny. Generalnie najgorsze progi jakie są. W Afryce to na razie tutaj. Dzisiaj bardzo uważam na energię, ale tutaj jakieś niesamowite wyniki powstają, bo przejechałem 188 km i zużyłem zaledwie 50% baterii. To jest wręcz niemożliwe. Jakiś niesamowity ten wynik. Co prawda jadę wolno, ale takie teren jest bardzo zróżnicowany, bo raz jest pod górę, raz w dół, także w sumie zjazdy i wjazdy są zbilansowane, a mimo tego taki wynik. Dotarłem tutaj do hotelu Baobab, taki był mój cel. Przejechałem 270 km dokładnie, 300 metrów. Zostało mi jeszcze 19% baterii, coś niesamowitego. Znaczy dzisiaj muszę bardzo dużo naładować, ponad 81%. Mam nadzieję, że w tym właśnie miejscu hotelu Baobab znajdę gniazdko, w którym będzie prąd. Ale jakoś tutaj nie widzę kabli elektrycznych w powietrzu, więc nie wiem jak to będzie. Prąd jest, gniazdko jest, 200 V w tym gniazdku zaledwie. Według mojego miernika. Problem jest taki, że to gniazdko oczywiście bez uziemnienia i na takich jakichś cienkich kablach, że po prostu aż strach. Ale no nie mam wyboru, żeby nie miał jeszcze wyboru, ale nie mam. No, hotel jest inny, kilka kilometrów stąd, ale podejrzewam, że gniazdka będą podobne, więc próbuję. Tu są gniazdka, tylko że się boję, bo kurde, taki kabel to będzie się tak grzał, a mam naprawdę tyle tej baterii do ładowania. Gniazdko oczywiście jest bez uziemnienia, bo jakby mogło być inaczej tutaj. Jest bez uziemnienia. I to mnie najbardziej martwi, ten kabelek. Nie będę mógł spać przez to. Żeby się nie spalił, kurde. Okej. Ładuję się z tego dziadowskiego gniazdka. Sprawdzę za godzinę, jak gorące są kable. Czy nie trzeba będzie ich chłodzić jakoś. W każdym razie. Mam nadzieję, że nie. Dziesiąta rano. No trochę się ładował, ale lampki zgasły, także maszyna jest chyba naładowana, można odłączać zasilanie. Dobra, no to dzisiaj Burkina Faso, za 50 km jest granica. Gorąco się robi już niesamowicie, 35 stopni już jest, a to dopiero 10 godzina. No, tak będzie jeszcze cieplej, także teraz wyzwanie temperaturowe przed maszyną. Kasujemy liczniki, kasujemy kilowatogodziny, resetujemy i jedziemy. Komputer wskazuje 268 km, czyli całkiem nieźle. Dzisiaj 200 km według planu. Plan mam prosty. Przekroczenie granicy z Burkiną Faso i dojazd bez postojów do Fada N'Gourma, pierwszego większego miasta po drodze. Droga N18 od granicy do miasta nie należy do najbezpieczniejszych ze względu na coraz większą aktywność w tym rejonie kraju terrorystów islamskich. Dobra, tu mamy
celników. Pieczątka w karnecie jest, jakaś dziwna, ale jest. Teraz pieczątka w paszporcie jest potrzebna. To jest chyba tutaj. Na razie to jest ekspres istnieje. Przejście. Strona benińska załatwiona. Jedziemy do górki. Burkiny trochę mamy. Burkiny, moi drodzy, jest do kontroli granicznej 27 km. Przyjmijmy, że to jest granica między Beninem a Burkina Faso. Ten dom w połowie jest w Beninie, a w połowie w Burkina Faso. Tamten. Wiesz? I to jest człowiek, który naprawdę ma podwójne obywatelstwo. Tu tam mieszka. Dobra, oficjalnie właśnie mogę wjechać do Burkiny Faso. Samochód może oficjalnie wjechać. Wszystko jest podbite jak należy. Możemy jechać. Jest hotel. Chyba dogadaliśmy się w sprawie ładowania. Okay? I feel okay? Okay? Yeah, okay. Okay, like that? Okay? So now, come and show you a few. Till morning, see? With charger. Till morning, yeah? How it looks. From now, till morning, okay? And understand? From now, in the morning. D'accord? Merci. Droga prowadzi mnie do Ouagadougou, stolicy Burkiny Faso. Z Ouagadougou do kolejnego pewnego miejsca ładowania w Bobo Dioulasso mam około 360 km niepewnej drogi i braku infrastruktury elektrycznej po drodze. Trasa ta jest kolejną, która spędzała mi sen z powiek jeszcze przed wyjazdem do Afryki. Jazda wymaga ogromnego skupienia. Mocno oszczędzam baterię. Niestety bez krótkiego podładowania po drodze nie dojadę do zaplanowanego gniazdka elektrycznego. Na dzisiaj wita z chorą temperaturą i tumanami jazdy. Burz dosłownie. Czerwony pył jest w powietrzu. Drzewa.
Po 180 km docieram do zakurzonego czerwonym pyłem miasteczka Boromo. W baterii mam 50% energii. Miejsce to jest jedyną szansą na znalezienie prądu i dotarcie do Bobo Dioulasso. Szukając gniazdka, gubię się w plątaninie tutejszych dróg. Okej, merci. Trzymam tutaj przewodnika na rowerze, który, mam nadzieję, doprowadzi mnie do prądu. Samaka tak zwanego. Ciężko jest tam się dostać. Patrzę, tu też widzę, że to jest przebojowa droga. Dzisiaj już 183 km przejechane. Całkiem nieźle. Myślę, że tylko muszę 50% baterii naładować. 51% ładnie. Tu będzie prąd. Jakiś kabel tam wisi. Będziemy na szarym końcu prądu w wiosce. Żeby był prąd. No, dziękuję, dotarłem. Dziękuję. I have extension. I have extension. D'accord. Socket. Socket. And Socket. no Francais, no English, and we can communicate. And you have chambre or tent? Visiter. Yeah. Oui, visiter. Hello. No? Nabe. O kurczę, miejsce. Tutaj. Nieźle. Une chambre Une chambre à deux. 6 000 6 000. avec Ok. petit déjeuner. Inclusive? Oui, Ok. c'est compris avec les chambres. D'accord, super, Oui. super. Yeah, super. Voilà. Voilà. So I'll go and park the car Voilà. and test the socket. Oui, le socket. Okay? Socket. Super. Et Mohamed, No faut les proszę. montrer. Jak można się Vont pogadać? faire. Jest gniazdko elektryczne i prąd. Pensjonat prowadzi Kadikaja, znana lokalnie artystka reggae. No. The battery is 50%. So 50% charger, 50%. Yeah. So but connect all night because very slow. Very petite energy, very slow. So we have to take all night. Nie wiem, czy zrozumiano, mam nadzieję, że tak. W każdym razie prąd jest. Niestety zgubiłem miernik. Nie wiem, co w tym gniazdku tam siedzi. Ale no ładuje się w każdym razie. Teraz sprawdzę jeszcze na moim magicznym urządzeniu, jak to wygląda. So, I show you. So you see, it's 50%. This is almost full. So it take 12 hours. 12 hours to charge. 12 hours, yeah? With 13 hours. Dobra, ja się dogadaliśmy. Ładuje się. No, tyle. Dobranoc. Ah, allez à commencer. Ah, parce que. Tak. Sprawa wygląda następująco. Jestem w drodze, w połowie drogi do Bobo Dioulasso i to jest spory dystans, tam ponad 300 km, więc no, musiałem gdzieś ładować samochód. Boromo
taka miejscowość się pojawiła i tutaj znalazłem takie miejsce, Samakamp. To jest to tutaj, no świetne miejsce swoją drogą. Właściwie zatrzymaliśmy się u rodziny. Co prawda ładowanie było wyzwaniem, bo ciągle wyskakiwały korki. Właściwie ładował się samochód do momentu, kiedy się zrobiło ciemno i wszystkie światła zostały włączone. Jak już te światła zostały włączone, to prądu było za dużo pobieranego i korki wyskakiwały cały czas, więc nie dało się po prostu ładować tego samochodu. Później gdzieś tam koło 12 znowu zaczął się ładować, jak te wszystkie światła zgasły do rana. No jestem ciekaw, jak wygląda stan baterii, bo przede mną no, ponad 180 km, więc całkiem niezły kawałek. No i jestem ciekaw, czy tam dzisiaj dojedzie. Zaraz zobaczymy. Włączymy maszynę. 213 km zasięgu, ale to po takiej bardzo ekonomicznej jeździe, 71%. Więc będzie to dzisiaj wyzwanie, żeby dotrzeć do mety. W każdym razie nie poddajemy się, będziemy jechać. A teraz tutaj spotkaliśmy się z Michaelem. Michael tutaj Michael Plato, który zresztą jest filmowcem. He's making movies. I Michael zabierze nas do takiego miejsca, gdzie jest słoń, mały słonik, bo ponoć gdzieś w tej okolicy są słonie. A pani, która nas tutaj przyjęła, jest ciocią Michaela. Aunt. Yeah. Okay. Je suis très heureux de recevoir beaucoup mes amis qui sont ici. C'est une belle rencontre avec les voitures électriques qui font le tour de l'Afrique. Et je leur souhaite une très grande continuité dans leur aventure et tout ce qui est meilleur pour eux parce que la vie c'est ainsi. Il faut aller à la découverte des choses pour mieux comprendre. Merci. To tylko co mogę powiedzieć. Bye bye. Ke barwance ko ce ko wurumi ka kuro na ga sere be na aka ce na ya trommel taka bugu shi na dama tu. J'ai une vidéo là. Ça va te verrou londo ba. On a vu même. Ah, ce sont mes beaux et autres. Parmi vous là, qui a déjà vu l'éléphant? Ah ouais? Hein? Qui a déjà vu l'éléphant? Dorośnie trochę, podrośnie, to zostanie wypuszczony na zewnątrz. Został tu znaleziony w buszu, samotny, zupełnie taki malutki, bez matki. Dlatego został przygarnięty tutaj, żeby trochę podrósł i nabrał sił. Później zostanie wypuszczony. Fajny. Ale kurde, słodki. Fajna była to wizyta. Spoko słonik, kurczę. Śmieszny. Dania. Ale to śmieszna ta trąba taka w ogóle. No. Kurczę. Bye bye. Przede mną druga część drogi do Bobo Dioulasso i ponad 180 km do kolejnego gniazdka. Stan baterii 71%. Dojadę, jak droga na to pozwoli. Startując miałem 71%, teraz jest tylko już 67%. 4 zużyłem i to na zaledwie 8 km, 7,9 km. Cały czas podjazd za miasteczkiem. No, rezerw mam mało, 15 km. Będzie dzisiaj ciekawie. 15 km rezerwy oznacza, że komputer wskazuje zasięg samochodu o 15 km większy niż dystans, który mam do pokonania. Droga się trochę wyrównała. Ten długi podjazd się skończył. Mam nadzieję, że już tak zostanie. Jak się pojawią podjazdy, to oczywiście będzie cienko z zajaniem. Na tym minimalnym zjeździe bym się tak rozpędził na 50. To by było fajnie.
15% zostało. Musicie ładować 2 dni. Miasto jest, ale jakieś takie znowu pradawne. A tutaj cała bateria dzisiaj jest naładowana. 13% zostało. Dobrze, nic nie wybuchło, jest dobrze. Drogi widzu, wspaniała wiadomość. Afrykański Leaf na afrykańskim lądzie przekroczył właśnie 10 000 kilometrów. Przejechał 10 000 kilometrów. Wspaniały widok. Cały czas jedzie do przodu. Działa, funkcjonuje. No przed nami jeszcze 5 000 kilometrów, czyli kawał drogi. Ale 10 to już taki wynik jest naprawdę solidny. Co prawda nie dokładnie 10 000, bo przegapiłem ten moment. Przejechał 10 019 kilometrów w tym momencie. Tu się zatrzymam. No i oczywiście tradycyjnie już, tak jak to było w przypadku malucha i w Afryce i w Azji, ucałować muszę i Leafa maskę. Tutaj pięknie teraz całuję machę. Wspaniała maszyna, wspaniała maszyna.